Wyścig i po wyścigu. Jak wjechałam na metę, to zaczęło się tyle dziać, że kamera poszła w odstawkę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że chciałam po prostu pobyć tam, poczuć klimat, pogadać z ludźmi. Z wieloma z Was udało mi się spotkać i właśnie porozmawiać. Bardzo się cieszę z tego dnia wczorajszego. Wyspałam się, poszłam spać. Na metę wjechałam koło godziny 13. Praktycznie cały wieczór spędziłam, całe popołudnie spędziłam na mecie właśnie z Wami. Poszłam spać o 21. No i wstałam gdzieś koło 9 rano, wyspana, nawet wypoczęta. Trochę twarz jeszcze spuchnięta. O dziwo nogi nie, na razie, bo jednak duża ilość godzin w łóżku pozwoliła, żeby te płyny gdzieś tam odpłynęły. Chyba przepłynęły do twarzy. No i zjadłam śniadanko, pora na małe podsumowanie tego wyścigu, bo myślę, że jest co podsumowywać. 650 km w 3 dni, samo się nie przejechało. Na początku może kilka słów o tym, jaki był mój pomysł na ten wyścig, a raczej jak go nie było, bo tak naprawdę chyba postanowiłam spontaniczność i trochę zrobiłam przy tym błędów. Myślałam, że może uda się pojechać ten wyścig na raz 650, ale już po pierwszych 100-120 km wiedziałam, że to nie ma sensu, że jednak w wielu miejscach teren jest tak wymagający i te przewyższenia też robią swoje, więc wiedziałam, że nie jestem w stanie teraz na takim poziomie formy, na tej nieregularności, którą mam niestety w jeżdżeniu, nie jest to do zrobienia na raz. Więc postanowiłam zupełnie pójść jak gdyby w drugą stronę i rozbić sobie ten wyścig na 3 dni. I to był bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł pomógł w tym podjęciu tej decyzji, pomogła możliwość przenocowania i w ogóle organizacja 2 pit stopów, które były. Na 265 km był pit stop, w którym można było się przespać, można było zjeść coś dobrego, no i generalnie można było tam spędzić noc. Kolejny pit stop był na 470 km, tam też była świetnie przygotowana sala, w której też można się było przespać. Były tam nawet prysznice. To pomogło w tym, że można sobie było ten wyścig tak trochę rozplanować, czyli przejechać pierwszego dnia to 260 km, drugiego dnia 200 i trzeciego dnia 180. Ja ostatecznie dosyć wcześnie dotarłam na ten pit stop drugiego dnia, jak myślę mieliście okazję zobaczyć. No i bycie tam o 18, kiedy jest jeszcze jasno, pomyślałam o tym, że i tak nie zasnę znowu i wyjeżdżanie skoro świt, albo nawet w nocy, bo przespałabym może z jakichś 6 godzin, wyjeżdżanie o 3 w nocy, nie miałoby chyba sensu, więc zdecydowałam się zarezerwować hotel, raczej pokój w jednym z pensjonatów w Choryńcu-Zdrój i jeszcze właśnie z tej lokalizacji na 470 km przejechać na 530 właśnie do Choryńca-Zdroju. To było ciekawe doświadczenie, ponieważ całkiem spora część tej trasy była terenowa i taka po singlach gdzieś tam w lesie. Także było to fajne doświadczenie, powrót do samotnej takiej jazdy w nocy. Była to przygoda. Było to fajne. W Choryńcu byłam o godzinie 21:57, zajechałam szybko pod Euromarket i pani mnie jeszcze na szczęście obsłużyła. Kupiłam 2 bułki i ser topiony Hochland, bo na to miałam bardzo ochotę. I na kolację zjadłam 2 buły z serem. No i poszłam spać. To też byłby dobry pomysł. Mogłam wreszcie wziąć też prysznic. Powiem zaraz co złego, jak źle przygotowałam się do tego wyścigu pod kątem rzeczy, które właśnie ze sobą zabrałam. Dlatego drugiego dnia dla mnie kluczowe było to, żeby spać jednak gdzieś, gdzie będzie możliwość wykąpania się i gdzieś, gdzie będę sama, ponieważ źle pomyślałam o tym, źle nie zadbałam o to, żeby mieć odpowiednią ilość ubrań. No i potem trzeciego dnia zostało mi już do zrobienia tylko 130 km. 120 nawet. Postanowiłam na spokojnie się wyspać, wstałam gdzieś koło godziny 5:30. Tak jak się obudziłam, tak sobie wstałam. Nie zrywałam się jakoś strasznie wcześnie i wiedziałam, że wschód słońca jest wcześniej. Jakbym chciała, zależałoby mi na wyniku, to wiadomo, że byłaby ta presja, ale jakoś tak jak już zdecydowałam, że nie jadę longiem, już zdecydowałam, że nie jadę wyścigowo, tylko będę podziwiać widoki i czerpać z tego roztocza. Jest tutaj przepięknie i żal po prostu było przejeżdżać tą trasę tak
no w nocy, nawet te 2-3 godziny, które robiłam codziennie w nocy, trochę było tego żal. No i dojechałam na metę o 13, tak jak Wam powiedziałam. Zajęłam drugie miejsce, przez to chyba 1,5 godziny po dziewczynie, która była pierwsza. Cały czas żeśmy się tam gdzieś mijały na trasie, bardzo fajnie sobie tam czasami gdzieś tam można było pogadać też na bufecie czy coś. Tylko 2 dziewczyny niestety na tym długim dystansie startowały, nad czym ubolewam. Na szczęście na tym krótszym, średnim było już trochę więcej. Ja oczywiście zachęcam na przyszły rok, żeby sobie spróbować takiej dłuższej trasy. A przechodząc już płynnie właśnie teraz do rzeczy, które wzięłam ze sobą. Najpierw rower, no bo to był wyścig zrobiony na rowerze praktycznie świeżo wyciągniętym z kartonu. W tym roku jeżdżę na kolejnej odsłonie roweru gravelowego marki Devote, dedykowana kobietom. Mam nadzieję, że już to wiecie, że na tych rowerach jeżdżę. Bardzo je lubię, są dla mnie bardzo wygodne, mają bardzo fajną geometrię i są fajnie poskładane. Myślę, że sensownie poskładane napędy, osprzęt, ale o tym myślę, że będzie też odcinek zupełnie przedstawiający ten nowy rower. Dzisiaj tak na szybko, bo już tak jak mówię, on został wyciągnięty z kartonu, pojechał do oklejenia przed wyścigiem. To bardzo mi zależało na tym, żeby rower przed wyścigiem był oklejony, ponieważ no, wyścigi zbierają żniwa i niestety zawsze pojawiają się jakieś rysy, jakieś przetarcia na ramię i to wtedy niestety boli. Potem rower był szybko przetransportowany do mechanika. Woju bardzo dziękuję i Giant Gliwice bardzo dziękuję za szybkie ogarnięcie, w zasadzie wspólne ogarnięcie maszyny. No i przyjechałam 650 km bez żadnych problemów, bez żadnych przygód, także rower od razu naprawdę bardzo duży egzamin zdał. Oczywiście jak zawsze zdążyłam w Choryńcu, przed Choryńcem, gdzieś na jakimś podjeździe, nie tak jak trzeba, wpinałam się w pedał i oczywiście przewróciłam się na rowerze na podjeździe w nocy. Chyba już byłam zmęczona i niestety uderzyłam oczywiście jak zawsze przerzutką o ziemię i co? Przerzutka porysowana. Na szczęście nie wygiął się hak, co bardzo często mi się zdarza niestety w tych rowerach Devote. To też przy okazji powiem, jeżeli kupujecie rower, zawsze miejcie ze sobą hak, bo to jest jedna z rzeczy, która najczęściej powoduje, że będzie trzeba ukończyć wyścig przed czasem, ponieważ jak zegnie się hak, nie jesteśmy w stanie czasami go wyprostować, doprostować, no to całe przerzutki przestają działać. Na szczęście u mnie się to nie stało, mimo tego, że no ta gleba na prawą stronę była. No i wszystko generalnie fajnie działało. Rower wygląda tak. Widać ślady roztocza, widać ślady walki i 650 km. Oczywiście karbonowe koła. Co ciekawe, tutaj rower jest jeszcze w konfiguracji seryjnej, takiej z napędem 2×12. Ja, jeżeli oglądacie i śledzicie, no to wiecie pewnie, że ja jestem zwolenniczką napędu 1×12, żeby z przodu była tylko jedna zębatka. Natomiast no nie zdążyłam jej jeszcze po prostu tutaj zamontować. Będzie pewna modyfikacja w tym rowerze. Natomiast tak jak on jest teraz, 2×12, force elektroniczny, napęd bardzo dobrze sprawdził się w tym wyścigu. Dał radę, zakres przełożenia, stopniowanie, naprawdę to jest tak naprawdę najwyższy poziom, najwyższa grupa SRAM-owska dedykowana gravelom, więc tutaj no nie ma co narzekać. Napęd jest oczywiście elektroniczny, więc było pytanie, czy na 650 km na pewno starczy mi baterii w przerzutkach. Starczyło tej baterii, myślę. Niestety nie mam jej nawet jeszcze, przerzutek nie mam jeszcze połączonych z Garminem, żeby zobaczyć, ile tej baterii tam jeszcze mniej więcej zostało, ale bez problemu, jak sobie zobaczymy, na zielono świeci. A jak świeci na zielono, to widzicie, jak świeci na zielono, to znaczy, że jest jeszcze bardzo dużo baterii, można sobie spokojnie jeździć. Także 650 km nie ma co się obawiać, nie trzeba brać ze sobą ładowarki, aczkolwiek warto, bo czasami robią się różne rzeczy, czasami zdarza się, że słyszałam o takich przypadkach, że gdzieś tam się rozładowuje przerzutka w trakcie nocy stania roweru. Nie wiem, co jest za to odpowiedzialne, ale myślę, że w takiej sytuacji bardzo często jednak warto tą ładowarkę mieć. Ja oczywiście nie miałam na przypale albo wcale, albo jak to mówią, szef bez butów chodzi.
radzę innym co robić, ale potem sama się do tych rad nie stosuję. No i tu właśnie przede wszystkim podstawowy błąd, który zrobiłam, to jeżeli chodzi o ustawienie roweru. Oczywiście wzięłam ze sobą 2 bidony 0,75 obydwa i obydwa te bidony wystarczyły. Na trasie cały czas, co chwilę była możliwość dotankowywania w różnych sklepikach wiejskich wody, także tu nie było problemu, w razie czego można było też do domów zapukać i tej wody by się dostało. Jeden błąd, który właśnie zrobiłam, to to, że zawsze jeżdżę mam na kierownicy zamocowany telefon. Tu jak widzicie niestety tego telefonu nie ma. No i to był błąd. Jak się okazało, postanowiłam, znaczy nie do końca dobrze wygląda Peak Design, do którego zawsze mam przymocowany telefon i on z racji tego, że w nowym Devote mam bardzo krótki mostek, no nie do końca się zgrywa, muszę to jeszcze wymyślić, jak to tutaj zgrać. No i brak tego telefonu na mostku faktycznie był dla mnie odczuwalny, czy jak gdzieś wjeżdżałam do jakiegoś miasta, chciałam sobie zobaczyć jakieś sklepy, czy szukałam w Chorońcu hotelu, w którym miałam rezerwację, no to naprawdę mi utrudniło. Plus takie rzeczy, kiedy chcę wyciągnąć telefon, w prawej kieszonce, w spodenkach mam kamerę, więc muszę go wyciągnąć z lewej kieszonki, bo telefon jest w lewej kieszonce. No i lewą ręką już to jest utrudnione. Taka osoba jak ja, która robi relacje, która potrzebuje tego telefonu, no jednak ten telefon, który mam na kierownicy, to jest no game changer i jestem tak do tego przyzwyczajona, że będę teraz kombinowała, jak to zrobić, żeby jednak ten telefon mieć. Mimo tego, że no nie podoba mi się to, nie lubię tego, to jednak ten telefon naprawdę bardzo, bardzo się przydaje. Kolejną rzeczą z wyposażenia, no to miałam ze sobą oczywiście torbę Apidurę. W tej torbie, jak widać, jeszcze jedna pozostałość. W tej torbie zawsze mam jakieś przekąski, ewentualnie kable. Czasami mam tutaj powerbanka. Miałam ze sobą powerbanka 20 000, bo nie miałam pewności, czy na noclegach będzie możliwość doładowania, czy zawsze w trakcie. Czasami właśnie telefon się rozładuje, a dla swojego bezpieczeństwa, nie tylko jakiegoś tam wrzucania relacji do internetu, no jednak ten powerbank musi być, bo dobrze mieć ten telefon naładowany, żeby cały czas gdzieś tam być pod telefonem i czuć się bezpiecznie. Ja jeżdżę sama, zazwyczaj czasami zdarzy mi się, że kogoś się spotka na trasie i przez chwilę jedziemy razem, natomiast generalnie większość dystansu pokonuję sama i no muszę ten telefon na pewno mieć zabezpieczony. Jeżeli chodzi o torby, drugą torbą, którą wzięłam ze sobą, to jest teraz nie pamiętam, to jest chyba Totka. No tak, Totka. Tutaj też miałam trochę więcej jeszcze żeli, trochę więcej batoników. Miałam tutaj 2 lampki, bo oczywiście jeżdżę ze sobą traktory. Jeżdżę ze sobą, zawsze zabieram ze sobą 2 lampki na wypadek, gdyby jedna mnie zawiodła. Aktualnie na długie dystanse cały czas jeżdżę z lampkami Lezyne Microdrive 1300. Miałam tam włożone jakieś dokumenty jeszcze, bufa, kawki, nogawki często lądowały tam, jeżeli nie miałam ich na sobie. Tutaj oczywiście mam podsiodłówkę, tylną lampkę. No i wzięłam ze sobą jedną sakwę z przodu. I w tej sakwie właśnie miałam w razie czego, gdybym postanowiła nocować na jednym z pit stopów, to wzięłam ze sobą śpiwór i to był bardzo dobry pomysł, ponieważ na jednym i na drugim pit stopie no, wypadało mieć ze sobą śpiwór. Chyba na drugim były koce, ale na pierwszym no samemu no, byłoby chłodno. Oprócz tego, że miałam tam śpiwór, miałam jeszcze takie długie getry zakładane na spodenki kolarskie, trochę kompresyjne, takie, które miałam na wypadek, gdyby zrobiło się zimno, bo oczywiście jechałam w krótkim zestawie, krótkie spodenki i kolanówki, takie nie nogawki, a takie kolanówki ocieplające. I na to w razie czego, gdyby zrobiło się zimno, a drugiej nocy słyszałam, że było 2 stopnie. Ja nie zdecydowałam się jechać w nocy, ale było bardzo, bardzo chłodno. Rano, nad ranem jak wyjeżdżałam, to ten chłód był odczuwalny. Więc miałam ze sobą jeszcze w razie czego te spodnie, z których nie skorzystałam. Te spodnie myślałam o tym, że wykorzystam je w razie czego na pit stopie właśnie, w momencie kiedy będę się chciała przespać, to wtedy założę sobie te spodnie jak gdyby na zmianę. Bipsy gdzieś tam sobie poddychają, wyschną, będzie można w nich jechać następnego dnia, a ja będę miała te getry. Niestety okazało się, że one są kompresyjne i w momencie, kiedy ja cały dzień, też jechałam w skarpetkach kompresyjnych, cały dzień jechałam w skarpetkach kompresyjnych, potem wieczorem założyłam te getry kompresyjne, no i to w ogóle nie dało rady, nie? Tak źle się czułam, że niestety nie wzięłam ze sobą ani żadnych spodenek, ani żadnych majtek
I to był mój błąd, ponieważ musiałam w nocy z powrotem założyć spodenki rowerowe. Na szczęście one zdążyły przeschnąć, natomiast ta wilgoć jak gdyby się z nich odparowała. Ja je założyłam z powrotem, no ale jednak ten dyskomfort zakładania tych brudnych ciuchów na siebie, no jest jakiś taki, po prostu jest ten dyskomfort. Potem oczywiście to już przeszło po chwili i spałam w tych krótkich spodenkach. Natomiast to jest drugi błąd, który popełniłam. Poza tym, że nie zamocowałam Peak Designa, to nie wzięłam tych ciuchów, które powinnam. Oczywiście wzięłam ze sobą też dodatkowo merino z długim rękawem, na wypadek gdyby właśnie w nocy było zimno i nie szłoby jechać w krótkiej koszulce plus kurtce. A ewentualnie też właśnie mogłam się w tym merino przespać. No i tak zrobiłam, że w nocy na pit stopie jednym spałam w merino. Potem w hotelu, to już nie musiałam się przejmować, byłam sama w pokoju, więc nawet mogłam spać bez niczego pod kołdrą i to było chyba najlepsze rozwiązanie, żeby na chwilę od tych ciuchów kolarskich, od tego wszystkiego odpocząć. Miałam oczywiście ze sobą jeszcze na bufa, czapeczkę, rękawki, nogawki, no i kurtkę Gore przeciwdeszczową, która zawsze w razie czego też jest taka troszkę ocieplająca. Jeżeli wieczorem jadę, no to ona zatrzymuje wiatr i ten komfort termiczny trochę się poprawia. No i tak w zasadzie z tych rzeczy, które wzięłam, to wszystko. Jeszcze można powiedzieć, taki mini błąd jest taki, że nie wzięłam ze sobą żadnego kremu, czy do twarzy, czy nawet takiego wielofunkcyjnego, chociaż kremu, nie wiem, nawet tego, którego mamy w saszetkach, z Shami Butter i często go też używam, można go właśnie użyć do twarzy i do wszystkiego. Nie wzięłam żadnych kosmetyków i nie wzięłam szczoteczki do zębów, co było w ogóle 3 dni nie mycia zębów, i tylko guma do rzucia. No też nie było to jakieś tam przyjemne, komfortowe, także niby wyścig, niby przemyślane, zawsze radzę, niby Wam mówię, jak tam się przygotować, a sama niestety te błędy popełniam i nie uczę się na nich. Także wiecie, szef bez butów chodzi i sama piszę rzeczy, piszę artykuły, robię vlogi o tym, jak się przygotować, a sama właśnie nie do końca dobrze się przygotowałam. Nie było to tragiczne, tak? Ponieważ ja te 3 dni na spokojnie wytrzymałam, tak? I w aptece kupiłam sobie oczywiście pomadkę do twarzy, do ust, ponieważ zawsze jak jeżdżę na ultramaratony, to strasznie mam spiesznięte usta, no i to była rzecz, którą musiałam jak gdyby się zaopatrzyć, a tak generalnie dałam radę, nie miałam piżamy, ale dałam radę. Rower też przepięknie dał radę. Jeżeli chodzi o podsumowanie całej trasy, to myślę, że już widzieliście na filmie. Przepiękna, terenowa trasa, płynna, przeplatane asfalty z odcinkami terenowymi, z szutrami, z drogami polnymi, wąwozy lesowe. Na szczęście drugi rok z rzędu mieliśmy super pogodę, nie padało. Mam trochę obawy, co działoby się, gdyby trochę jednak ta pogoda nie była sprzyjająca i spadłoby trochę deszczu więcej. Na szczęście tam, gdzie ja startuję, to nie pada deszcz. Oczywiście żartuję, ale często mam to szczęście, że na wyścigach, gdzie jestem, to nie ma brzydkiej pogody. Widoki na roztoczu, cisza, spokój, bardzo mały ruch samochodowy. To też ważna rzecz, bo to bezpieczeństwo na rowerze ma dla mnie znaczenie i ja nie lubię jak jeżdżę gdzieś tam po ruchliwych trasach. Tutaj tych tras, nawet jak się wyskakiwało na asfalty, to te asfalty naprawdę były bardzo mało uczęszczane i jak gdyby bardzo mało spotykało się tych kierowców. Jeśli chodzi o organizację, to oczywiście drugi rok z rzędu ekipa Ultra Race Roztocze naprawdę stawia poprzeczkę na bardzo wysokim poziomie. Zarówno Patrycja, Tomek, Sławek, Monika, Wiesia naprawdę starają się, żeby wszyscy zawodnicy byli bardzo zaopiekowani. Bardzo fajne pakiety startowe, bardzo fajny klimat, przyjemny klimat w miasteczku zawodów, dobrze rozwiązany start Gigante, Classico i Piccolo. Było tak, że jak ja przyjeżdżałam z Gigante, czyli gdzieś tak może, nie wiem, w połowie stawki, chyba Gigante, to zjeżdżały się na metę i Classico, jakieś tam osoby i z Piccolo, także cały czas w tym miasteczku zawodów się dużo działo. Na co trzeba zwrócić uwagę, też bardzo fajna rzecz, ponieważ organizatorzy starają się zaangażować też tutaj lokalne grupy społeczne, nie wiem jak to nazwać, ludzi stąd po prostu, jakieś koła gospodyń wiejskich, właśnie w organizacji tych pit stopów, właśnie w organizacji tutaj miasteczka zawodów. Panie się wystawiały,
można było sobie tam jakieś ciasta, jakieś lokalne specjały kupić. 2 pit stopy, może w tym drugim, w Tomaszowie Lubelskim, trochę mniej to było zaangażowane, ale jednak ten pit stop został tam zrobiony. Jednak komuś zależało na tym, żeby to się podziało, żeby ta miejscowość gdzieś też się pojawiła. To jest fajne. No, myślę, że było sporo osób, które tam skorzystały z tych noclegów i sporo osób, które skorzystały z tego prysznica. Mi się niestety nie udało, ale z tego pierwszego pit stopu skorzystałam i naprawdę bardzo, bardzo fajnie tam to było całkiem zrobione. Na Classico słyszałam, że trochę było więcej ludzi, więc już może bardziej był tłok, ale generalnie no, sam pomysł taki, że angażujemy tutaj ludzi stąd, jest dla mnie na bardzo, bardzo duży plus, ponieważ no, przyjeżdżają zawodnicy i też może potem będą chcieli znowu zobaczyć, przyjechać z rodzinami. No, jak gdyby jest to współpraca na zasadzie win-win, nie? Każdy ma z tego fajne korzyści. Jeżeli chodzi o mój wynik, no to tak jak Wam mówiłam, no ja w momencie, kiedy zadecydowałam, że nie jadę longiem, no to już potem raczej no, nie jechałam na to, żeby gdzieś tam wygrać to, żeby jakoś bardzo się ścigać. Zresztą no, byłyśmy 2 dziewczyny na tym dystansie, więc to też tym bardziej nawet nie trzeba było jechać, żeby stanąć na podium. Dla mnie to podium to zawsze wychodzi jakoś tam przypadkiem. I z tego się cieszę, że oczywiście też udało się stanąć, udało się przejechać te kilometry bez żadnych problemów. Pierwszego dnia trochę bolało mnie kolano, ale to jest taki ból kolana, który ja już znam i który wiem, że jego można zlekceważyć, więc go zlekceważyłam. Drugiego dnia, jak już rozkręciłam te kolano, to było całkiem dobrze. Także trzeciego dnia już trzeciego dnia już troszkę bolało, ale już wiedziałam, że uspokoiło się i już wie, że no nie ma miękkiej gry, trzeba jechać, nie? Jeżeli chodzi o mięśniową wydolność, no to super, cieszę się, całkiem dobrze przez te 3 dni mi się jechało, utrzymywałam średnią prawie cały czas powyżej 20 na godzinę, więc cały czas powyżej 20 na godzinę na takim dystansie z takimi fragmentami terenowymi gdzieś tam po tych polach, lasach. Myślę, że to jest bardzo fajne, jak dla mnie średnia. Jestem bardzo zadowolona z tego wyścigu. Mam nadzieję, że on treningowo wejdzie mi w nogi i może już teraz uda się tą regularność jakąś większą utrzymać i ta forma na następne wyścigi może będzie rosła. Rozgadałam się, strasznie dużo czasu to zajęło. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba robić z tego osobnego odcinka, bo wolałabym jednak, żeby to było wszystko w jednym, więc nie przeciągam już dłużej. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Ultra Race Roztoczy, to oczywiście ja odpowiadam. Jeżeli będą jakieś takie, na które nie będę umiała odpowiedzieć, to oczywiście do organizatorów je skieruję. Ja jako ambasador tego wyścigu, nie lubię tego słowa ambasador, raczej jako patronat medialny na pewno też zobaczycie jeszcze relacje na blogu o tym wyścigu. Czy w przyszłym roku pojadę? Nie wiem, no bo już przejechałam średni dystans, przejechałam długi dystans. Mi te rejony bardzo się podobają. Może faktycznie uda się zrobić na przyszły rok taką nogę i taką wydolność, że spróbować pojechać gigantelongiem. Może, kto wie. Na pewno wiem, że jest to wyścig dla osób, które chciałyby na przykład spróbować takiego Classico, czy nawet Piccolo. Swój pierwszy wyścig to naprawdę tutaj polecam. Nie przedłużam już. Cieszę się, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że też trochę Was zainspirowałam do zobaczenia tutaj tego miejsca, do przyjechania. Dziękuję bardzo wszystkim za wiadomości liczne na Instagramie i na Facebooku i za kibicowanie. To naprawdę, jeżeli nie czytam tego w trakcie, ale po prostu widzę, że one przychodzą, nie odpisuję w trakcie, ale widzę, że to przychodzi i wiem, że tam po prostu są same pozytywne energie i sama pozytywna moc. Dziękuję za tą moc. To chyba ta moc daje mi to, że mam siłę jeździć i że takie 650 km jestem w stanie zrobić. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!